Prosiliście o kolejną część poradnika dotyczącego diagnostyki i monitorowania pracy podzespołów komputera. Oto i ona. Jako że jest to dopiero drugi odcinek, to jeszcze nie będziemy wchodzili w tematy zawiłe, a zajmiemy się czymś lekkim, przyjemnym i czymś, co mam nadzieję się Wam jak najbardziej spodoba. Otóż pokażę Wam, jak zmodyfikować i dostosować nieciekawie wyglądające parametry zbierane przez Afterburnera, aby te w końcu prezentowały się zdecydowanie lepiej i czytelniej. Pokażę Wam też, jak takie profile zapisać oraz skopiować na inny komputer, a żeby było jeszcze lepiej, udostępnię ten konkretny presecik do pobrania. Zresztą nawet takie bardziej zaawansowane statystyki też będziecie mogli u mnie zdobyć. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Jako że pierwszy odcinek zakończyliśmy na karcie monitoringu, to i od niej rozpoczniemy. Prosiłem Was wtedy, abyście przejrzeli i sprawdzili wszystkie dostępne metryki. Kliknięcie ptaszka przy konkretnym jeszcze nie oznacza, że będzie on wyświetlany na nakładce ekranowej. Pojawi się dopiero po zaznaczeniu opcji Pokaż na OSD oraz zastosowaniu ustawień. Pokazywałem Wam też, jak dokonać prostej zmiany nazwy metryki. Jak widzicie u siebie, nazwy mam już pozmieniane, chociażby użycie procesora domyślnie podpisane było jako CPU i wcale nie wyglądało to ciekawie, gdyż grupowało wszystkie parametry w jedną linię. Jeśli chcecie rozdzielić te parametry, to właśnie takie proste zastąpienie nazwy grupy ładnie je rozdzieli. Jednak dzisiaj pójdziemy o krok dalej i dokonamy głębszej kustomizacji. W polu obciążenia możecie wpisać nazwę waszego konkretnego procesora. Tylko pamiętajcie, że jeżeli przenosicie nakładkę na inne urządzenie, to nazwa będzie wymagała znowu ręcznej korekty, co może być upierdliwe, ale wystarczy wpisać tu procent, CPU procent i kliknąć zastosuj. Widzicie jaki bajer? Afterburner sam sczyta nazwę procesora i ją tu zastosuje. Jeżeli przeniesiecie teraz nakładkę do innego komputera, to funkcja ta również automatycznie odczyta i zastosuje prawidłową nazwę. Super, ale jak zawsze jest jakieś ale. Otóż w wersji, którą ode mnie pobierzecie, w tym miejscu będzie wpisane właśnie użycie procesora, bowiem nazwy niektórych jednostek bywają za długie, przez to poszerzeniu ulega cała nakładka. Tak mam chociażby w laptopie wyposażony w procesor Ryzen z wbudowanym układem graficznym. Dlatego warto, abyście spróbowali tej funkcji na swoich maszynach. Może akurat będzie w sam raz, a jeśli nie, to raczej zostawcie to, co wpisałem ja. W równie prosty sposób zmienić można nazwę karty graficznej. W swoim presecie podpisałem tę metrykę jako użycie grafiki, bo w ten sposób każdy wie, o co chodzi. Jeśli chcesz, aby wyświetlana była tu pełna nazwa układu, to podmieniasz to pole na procent, GPU procent i zamiast tego wyświetla się piękna nazwa karty. Tylko że i tu napotykamy na ten sam problem. Jeśli nazwa karty będzie bezsensownie długa czy brzydka, to lepiej podpisać to pole jakkolwiek inaczej. Można się jeszcze tutaj pokusić o dodanie aktualnej wersji sterownika graficznego. Po prostu dopiszcie w cudzysłowie driver, pamiętając, aby pierwsza litera była wielką i teraz taka informacja również się pojawi. Może być to bardzo przydatne. Jak widzicie, w mojej wersji nakładki zrobione są odstępy między grupą procesora, pamięcią RAM, układem graficznym itd. Metryki powinniśmy uprzednio myszką poprzesuwać na liście w miejsca, gdzie chcemy, aby się znajdowały, ale same odstępy robimy w zupełnie inny sposób. Otóż, aby mieć odsuniętą grupę karty graficznej, w nazwie metryki dodaję lewy ukośnik i małą literkę N. Tak zapisany kod jest odpowiednikiem wciśnięcia przycisku Enter. Dlatego przechodząc teraz do pola pamięci RAM, chyba nie będziecie już zdziwieni, że nazwę zapisaną mam w ten sposób. Ukośnik z N tworzy nam odstęp przez zostawienie dodatkowej pustej linii. Następnie zajęte z, abyśmy wiedzieli o co chodzi. Procent RAM procent, aby samo zczytało aktualnie zainstalowaną ilość pamięci RAM w komputerze. No i na końcu słownie RAM, abyśmy wiedzieli, że chodzi o ten konkretny komputer, a nie o dysk czy pamięć VRAM. Oczywiście niczego Wam tutaj nie narzucam. Możecie nadać nazwy i kolory zgodnie z własnymi preferencjami. No właśnie, powiedziałem kolory. W tym celu kliknijcie przycisk z tymi 3 kropeczkami. Jeżeli zmian dokonujecie na pobranym ode mnie presecie, to zobaczycie, że wybrałem tutaj nowoczesne ułożenie, czyli Modern Layout, bowiem pozwala on na bogatsze opcje dostosowania. Mamy tutaj 6 grup kolorów, które możecie zmienić do woli.
W zasadzie wszystko możecie tutaj pozmieniać pod siebie, ale że opisywanie wszystkiego dogłębnie zajęłoby nam kilka dobrych godzin, to uważam to za zbyteczne. Jeżeli ktoś jest chętny, to metodą prób i błędów szybko dojdzie co i jak zrobić. No ale dobra, jeden przykład. Alignment Zero rozszerzył z 4 do 5 znaków, dam apply i już widzę, że całość się rozszerzyła, tworząc tym samym przerwę między najdłuższym wierszem dotyczącym pamięci RAM, a samymi wartościami. Niby ładniej, ale ja preferuję jednak węższą nakładkę, więc w kilku kliknięciach zmieniam jak było. Zresztą, tak jak mówię, nie ma sensu pokrywać całości, bo kto chce, to ogarnie wszystko we własnym zakresie, a widoczne teraz na ekranie porady na pewno Wam w tym pomogą i rozjaśnią, co jak zrobić. Oczywiście możecie wcisnąć pauzę w tym momencie. Zajmijmy się teraz pobraniem gotowca, jednak domyślam się, że część z Was lubi chodzić na skróty i przewinęła materiał aż do tego momentu. No cóż, rozumiem to doskonale, ale muszę Was uprzedzić, że w tym konkretnym przypadku skipnięcie połowy filmu zamiast oszczędzić Twój czas, tylko wszystko wydłuży i przysporzy trudności. Otóż jeśli nazwa metryki nie będzie prawidłowa, pojawią się niechciane odstępy między wierszami lub coś będzie za małe, ewentualnie za duże, to stracicie mnóstwo czasu próbując to rozkminić. Więc tutaj tak samo jak w życiu, nie ma drogi na skróty. No i druga sprawa jest taka, że jeżeli obejrzycie tylko część materiału, to algorytm YouTube uzna, że jest on lipny i go zakopie. Nikt już tej serii nigdy nie odnajdzie, a tym samym nie będzie sensu robić kolejnych części poradników. Więc serio, jeśli podobają Ci się materiały edukacyjne w moim wykonaniu i chcesz, aby grono entuzjastów komputerowych, do których należysz w końcu i Ty było lepiej doinformowane, wiedziało jak rozwiązywać problemy ze stabilnością, optymalizacją, diagnostyką oraz odpowiednim doborem podzespołów komputerowych, to dając łapkę w górę, udostępniając link do tego materiału oraz, co tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze, puszczając go od deski do deski, pomożesz całej naszej społeczności. Wszystko wiemy, a teraz w takim razie lecimy z tematem dalej. Tak jak wspomniałem na początku, do pobrania przygotowałem nakładkę prostszą, wystarczającą dla każdego oraz taką bardziej zaawansowaną wizualnie i moim zdaniem atrakcyjniejszą i dużo bardziej oryginalną niż to, co oferuje Afterburner. Ta prostsza będzie do pobrania za darmo dla każdego i już za chwilę wszystko dokładnie wyjaśnię. Natomiast ta bardziej skomplikowana będzie do zassania jedynie dla osób wspierających kanał, mających dostęp do naszego serwera Discord, czyli minimum brązowa odznaka. Tam pojawił się już nowy temat z kilkoma takimi nakładkami. Z czasem ich ilość może się powiększać, natomiast to, co jest już gotowe, to wersja przedstawiająca obciążenie komponentów w stylu graficznym opierającym się na słupkach. Druga wersja z okręgami nawiązująca do liczników samochodowych i taka prostsza, ale bardziej elegancka. To wszystko jest już na Discordzie i jeśli chcecie mieć do nich dostęp, to jak najbardziej zachęcam do wspierania kanału, czy to przez YouTube, czy na Patronite. Podpowiem to, że przez Patronite jest taniej i realnie więcej zostaje dla twórcy niż przez YouTube'owe wsparcie. Wszystkie linki w opisie, a w nich odnajdziecie też 2 pliki konfiguracyjne do pobrania darmowej wersji. Dlaczego 2 wersje? Otóż w zależności od konfiguracji sprzętowej dedykowana karta może być oznaczona jako GPU 0 lub jako GPU 1. Wciskając Ctrl-Shift wraz z przyciskiem Escape w Windows łatwo to sprawdzić. Przejdź do zakładki Wydajność i sprawdź, który układ oznaczony jaką cyfrą. Na moim komputerze desktopowym, w którym znajduje się jedynie pełnoprawna karta dedykowana, procesor graficzny 0 jest tym właściwym. Z kolei w laptopie wyposażonym w układ zintegrowany i dedykowany GPU 0 jest tym, którego mierzyć raczej nie chcemy. Za to 1 jest właśnie tym mocniejszym układem NVIDII, chociaż u Ciebie może być to zupełnie na odwrót, więc sprawdź i pobierz właściwą wersję. Następnie zamknij Afterburnera i przejdź do katalogu podpisanego jako Profiles w folderze instalacyjnym. Jeśli chcesz zachować swoje ustawienia z programu i nie mówię tu o tych 5 profilach, a o pozostałych ustawieniach, to do pliku MSI Afterburner z rozszerzeniem CFG dopisz słowo chociażby moje. Wtedy w razie konieczności można będzie do nich łatwo powrócić. Teraz przerzuć tutaj pobrany ode mnie plik. Uruchom ponownie Afterburnera i włącz dowolny program lub grę w trybie okienkowym. Przytrzymanie lewego Ctrl i kliknięcie rozpoczęcia nawiasu kwadratowego spowoduje aktywację nakładki ekranowej. Wciśnięcie z kontrolem zamknięcia nawiasu, no cóż, zamyka nakładkę. Jeżeli chcesz aktywować benchmark, przytrzymaj teraz lewy Alt i otwórz nawias kwadratowy. Zamykając go, zakańczasz benchmark. Jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Jeśli klawiszologia Ci nie pasuje, to możesz ją zmienić.
Nie wiesz jak? To tu kłania się odcinek pierwszy. Czas nadrobić. Powinniśmy jeszcze teraz dopieścić nakładkę. Z paska narzędzi otwórz Review Tuner Statistics Server. W pierwszej kolejności dopasuj rozmiar nakładki do swojego monitora. Klikając na narożniki małego wirtualnego ekranu zmienisz lokalizację przypiętych statystyk. Jeśli chcesz je odrobinę odsunąć od krawędzi, to możesz złapać je myszką i dostosować. Da się też przeklikać lub nawet wpisać ręcznie ilość pikseli oddalenia. On-Screen Display Fill włącza i wyłącza tło, a Shadow to oczywiście cień liter. Klikając tę ostatnią czarną kropeczkę zmienisz kolor i poziom nasycenia tła. Po kliknięciu Raster 3D będziesz mieć możliwość zmiany czcionki oraz jej rozmiaru. Gdy doprowadzisz już wszystko do perfekcji, to możesz łatwo przenieść nakładkę na inny komputer. Wystarczy, że plik podpisany jako msiafterburner.cfg skopiujesz do tego samego folderu na innym PC. Jeśli też uważasz, że jest to niesamowicie łatwe, to powinieneś kliknąć łapkę w górę. Wszystko super, ale niezwykle ważne jest też dodanie wielu pozostałych metryk, chociażby takich jak temperatura dysków SSD M2, które lubią się przegrzewać, lub co jeszcze ważniejsze, temperatura pamięci VRAM i hotspot GPU. Dobijanie przez pamięci do 105 stopni Celsjusza z czasem uszkadza kartę, o czym robiłem już kilka ciekawych poradników. Linki zostawię w opisie. Za to zbyt wysoka temperatura hotspotu jest częstą przyczyną brutalnego zrzucania zegarów oraz gwałtownego rozkręcania się wentylatorów do maksymalnych prędkości, dlatego on też powinien być monitorowany. Jednak dodanie tych, jak i pozostałych czujników wymaga kolejnej aplikacji, którą zajmiemy się w następnej części tego poradnika. Kto wie, może się już ona pojawiła. Sprawdź na stronie www.techmaniachd.pl.